Cześć! Pływając w różnych rzekach, w różnych warunkach, czasem trudniejszych, czasem łatwiejszych, często zastanawiałem się, co się stanie, gdy w gumowych spodniobutach wpadnę do wody, a moja kamizelka wtedy nie zadziała. Obiegowa opinia jest taka, że jak w spodniobutach takich zwykłych gumowych wpadasz do wody, to idziesz jak kamień do dna. Ja nie byłem przekonany, czy tak jest, ale tyle razy pływałem w różnych warunkach, że zawsze chciałem wiedzieć, co tak naprawdę się stanie, czy mam jakieś szanse na to, żeby dopłynąć do brzegu, jak wtedy potoczą się dalsze losy, jak jest z wyczuciem takiej sytuacji, i postanowiłem to przetestować w warunkach, powiedzmy sobie, higienicznych, ale nie tylko zwykłe spodniobuty. Chciałem też sprawdzić jeszcze spodniobuty neoprenowe, jak się zachowują, oraz jak zwykłe gumowe spodniobuty zachowają się z odpaloną pneumatyczną kamizelką asekuracyjną, co też będzie w tym filmie. Przede wszystkim traktuj ten film jedynie poglądowo, to nie są żadne instruktaże, to nie jest poradnik. Mam pełną świadomość, że warunki były tutaj idealne, brak nurtu, żadnych podwodnych przeszkód, ciepła woda była i było po prostu jasno, a różnie to bywa nad wodą, jak jeszcze do tego dojdzie panika, więc mówię, to nie jest dla Ciebie taka nauka, to jest bardziej, żebyś zobaczył, jak ja sobie radziłem, jakie ja miałem odczucia. Ty możesz mieć zupełnie inne, bo możesz być na kompletnie innym etapie i możesz też być w innych warunkach. Wszystkie zmienne mogą być zupełnie inne, ale mimo to miłego oglądania. Zaczynamy. Pierwszy etap. Wpadam w gumowych spodniobutach do wody. Zacznijmy zatem od sprawdzenia, czy zgodnie z krążącymi obiegowo opiniami pójdę na dno jak ten kamień. Zobaczcie, że gdy znalazłem się w wodzie w spodniobutach z zapiętym paskiem od spodni w pasie w okolicach pępka, okazuje się, że nie idę na dno w tempie błyskawicznym, jak mi się mogło wcześniej wydawać, lecz mam pływalność neutralną, ale dopóki mam powietrze w płucach. Jednak gdy wypuszczam powietrze z płuc, zaczynam lekko tonąć. Dzieje się tak, gdy spodniobuty są już wypełnione wodą i nie ma w nich już powietrza, czyli nie tak od razu. Woda wlewa się do spodniobutów, pomimo tego paska, ale nie dzieje się to szybko i ta woda też wlewa się do tych spodniobutów ciężko stosunkowo, bym powiedział nawet, bo jest docisk wody na spodniobuty i ta woda nie tak łatwo się dostaje do środka. Dobra, płetwy mega mocno mnie ciągną w dół. Płetwy, no to ciężko. Płetwy, gumak już jest ciężki. Następnie postanowiłem zdjąć te ciężkie płetwy i sprawdzić, jak moje ciało będzie zachowywać się w samych spodniobutach z zapiętym paskiem. No i jak widzicie, mam już sporo nabranej wody w moich spodniobutach, co widać na moich udach, ale posłuchajcie, jakie miałem tutaj wnioski. No i spadam w dół jednak. Ale nie jak kamień, na pewno nie. Spokojnie w ogóle, tylko nie ma nóg, więc tylko ręce. Spodniobuty mocno ściągają mnie w dół. Naprawdę bardzo mocno. Jak próbuję płynąć, to spodniobuty mi spadają ze stóp i wiszą bezwładnie. I mam wrażenie, nogi nie pracują w ogóle, nie mam nóg. Czyli jak chcę płynąć, to tylko wyłącznie ręce. W miarę da się płynąć, ale naprawdę musiałbyś być dobrym pływakiem, żeby przepłynąć 50 metrów w ten sposób. Absolutnie bez nóg, a nogi non-stop lecą w dół. Ale nie tak jak kamień. Nie nagrałem, gdy płynę z dwiema płetwami, gdy mam zapięty pasek na pasie, ale płynęło się bardzo dobrze. Gdy zdejmę jedną płetwę, pływanie się staje bardzo trudne. Szacując, pi razy oko tracę około 85% napędu, no ale pamiętajcie, to jest moje subiektywne odczucie. Jaki jest wniosek? Zgubienie płetwy znacznie utrudni mi dopłynięcie do brzegu. Chciałem również sprawdzić, czy może lepiej popłynę na plecach. Klasycznie zacząłem od próby w płetwach. Okazuje się, że mogłem spokojnie płynąć, pracując nogami, a ręce służyły raczej do utrzymywania równowagi niż do napędu. Było to nawet wygodniejsze niż kraulem. Następnie zdjąłem jedną płetwę i znów straciłem ogromną siłę napędową. A gdy zdjąłem obie płetwy, nie mogłem w ogóle płynąć, ale należy pamiętać, że nie używałem rąk.
Chciałem unosić się na wodzie wyłącznie za pomocą pracy nóg, ale było to niemal niemożliwe. Drugi etap. Zdejmuję w wodzie spodnie buty. Okazuje się, że zdjęcie paska pod wodą, a następnie spodnie butach w warunkach, powiedzmy sobie, laboratoryjnych poszło mi dość sprawnie. Należy jednak pamiętać, że moje spodnie buty są o 2 rozmiary za duże i są na mnie po prostu dość luźne. W krótkim czasie oswobodziłem się ze spodni, byłem w stanie je złapać i zabrać ze sobą. Zauważyłem, że w momencie, gdyby je upuścić, bardzo szybko odpłyną do dna. To taka ciekawostka, gdyby tak się wydarzyło, to już prawdopodobnie ich nie odzyskamy, ale wiadomo, życie i zdrowie jest tutaj milion razy bardziej ważne. Trzeci etap. Spodniobuty bez paska. W tym etapie chciałem sprawdzić, jak będę sobie radził i jakie będę miał odczucia, gdy znajdę się w wodzie w spodniobutach, ale bez paska. Szybko okazało się, że woda nie tak łatwo chce się wlać do środka, bo ciśnienie zewnętrzne dociska gumę do moich nóg. Za każdym razem te spodniobuty obściska mocno i ta woda nie chce się tak od razu brać. Musiałem się nieco natrudnić, aby ten proces usprawnić. Gdy już się z tym uporałem, postanowiłem przepłynąć kraulem kilka metrów. Widzę, że dopóki mam założone płetwy, pływa mi się stosunkowo sprawnie. Kalosz po prostu jest zablokowany tą płetwą. Warto mieć zatem dobrej jakości płetwy. I tym razem, płynąc stylem grzbietowym z płetwami, nie czułem dużego zmęczenia. Ale również kraulem pływa się dość dobrze. Problem zaczyna się, gdy płynę w jednej płetwie, bo gumowa nogawka na drugiej nodze zaczyna się obsuwać. Gdy natomiast zdjąłem obie płetwy, pływanie stało się już bardzo trudne. Wtedy postanowiłem odpiąć szelki i wodery zsunęły mi się z dużą łatwością. I nie ukrywam, że ta wiedza jest dla mnie osobiście bardzo cenna, bo widzę, że moje spodnie buty zsuwają się ze mnie bez większych problemów, pod warunkiem, że nie mam płetw na nogach, bo te płetwy dość mocno blokują tego kalosza, ale gdy nie ma płetw, spodnie buty ześlizną się bez najmniejszego problemu. Czwarty etap. Neopren. Spodnie buty neoprenowe nie toną, ponieważ materiał, z którego są wykonane, składa się z mikroporów wypełnionych powietrzem lub innym gazem, na przykład w takich lepszych neoprenach jest to azot. Im grubsza jest pianka, tym większa siła wyporu, co pomaga utrzymać się na powierzchni. Nurek, żeby się zanurzyć, taka ciekawostka, musi używać różnych tam dodatkowych ciężarków. Doświadczenie rozpocząłem od pozorowanego wpadnięcia do wody. Zgodnie z założeniami pianka neoprenowa utrzymuje mnie całkowicie na powierzchni, nawet z moimi ciężkimi płetwami. Leżenie na brzuchu, a także na plecach jest możliwe bez jakiegokolwiek ruchu kończynami. Pływanie kraulem idzie bez najmniejszych oporów, ale o wiele lepiej pływało mi się pracując rękami w stylu do żabki. Gdy wleje się woda do spodniobutów i płynę dłuższy czas, to spadają mi płetwy i co jakiś czas muszę je poprawić. Natomiast przy próbie pływania bez płetw jest to bardzo trudne i polegam wówczas na sile ramion, a nogi pozostawiam we zbładzie. Samo zdjęcie spodniobutów jest stosunkowo łatwe, powtarzam, w warunkach laboratoryjnych, a po ich zdjęciu unoszą się one nadal nad powierzchnią, co jest logiczne. Etap piąty. Kamizelka asekuracyjna. Bardzo zależało mi na przetestowaniu mojej podstawowej konfiguracji do pływadełka, czyli gumowych spodniobutów oraz zawsze założonej kamizelki asekuracyjnej, aktywowanej za pomocą tabletki lub sznurka. Moja niestety jest już aktywowana, ponieważ postanowiłem ją umyć pod prysznicem i zapomniałem, że tam jest tabletka. Po wpadnięciu do wody szybko okazało się, że kamizelka daje mi dużą pewność siebie i skutecznie chroni przed zanurzeniem głowy. Jednak zapięty, ale niedociągnięty pas krokowy sprawiał, że wysuwałem się z tej kamizelki ja po prostu w dół, kamizelka zostawała u góry. Muszę pamiętać, aby podczas bardziej ekstremalnych spływów zawsze dopinać go możliwie mocno.
I ci, którzy nie mają tego pasa krokowego w swoich kamizelkach, a ja na przykład w kamizelce ratunkowej z Decathlonu, którą zwykle mam na pokładzie, nie mam tego pasu krokowego, to uważam to za dość spory mankament. Warto to sobie przemyśleć, bo tutaj jasno jest pokazane, że się dość mocno wypada z tej kamizelki. Ale pewnie są też lepsze kamizelki, które nie mają pasa krokowego, a mimo to może to lepiej działa. Kończąc, chciałem zaznaczyć, że pozostawiłem nieco materiału filmowego, na którym widać, jak reguluję pas krokowy, starając się go lepiej dopasować. Dopiero po odpowiednim zabezpieczeniu tego elementu poczułem znacznie większy komfort i stabilność. Chciałbym również podkreślić, że ten film nie jest poradnikiem, lecz jedynie przedstawieniem moich subiektywnych odczuć i doświadczeń. Przeprowadzenie tych testów było dla mnie niezbędne, aby nabrać pewności siebie przed kolejnymi rzecznymi wyprawami, szczególnie tymi nocnymi. Zdecydowanie zachęcam każdą osobę, która planuje wędkowanie z belly boata do przeprowadzenia podobnych testów na pływalni, ale tylko pod okiem wykwalifikowanych ratowników. Takie przygotowanie znacząco rozwija umiejętności i może uchronić przed niewłaściwymi reakcjami w sytuacjach wymagających szybkiej pomocy sobie, ale też innym. Jeśli chcesz wesprzeć mój projekt Rocky Fishboa, możesz to zrobić stawiając mi wirtualną kawę, link jest w komentarzu poniżej. Do zobaczenia na Rybomanii w Poznaniu, połamania płetw, no i bezpieczeństwa. Trzymajcie się, cześć!